strój z regionu opoczyńskiego. Powiat opoczyński znajduje się na południowym wschodzie województwa łódzkiego, natomiast strój był noszony od pasma Gór Świętokrzyskich aż po Mazowsze. Na przestrzeni lat wygląd stroju się zmieniał. Między innymi poszerzeniu uległa kolorystyka barw, w jakiej był szyty. Z początku utrzymany w stonowanej kolorystyce czerwono-czarno-białej, aktualnie zachwyca wielobarwnością. Podstawę stroju stanowi kiecka, czyli spódnica z doszytym stanikiem, potocznie nazywana pasiakiem ze względu na naprzemiennie występujące pasma kolorystyczne. Powtarzające się pasma kolorystyczne noszą nazwę raportów. Kiecka jest ozdobiona obszyciem jej dolnej krawędzi oraz naszyciem w połowie jej długości kilku rzędów węższej lub szerszej aksamitki. Kiecka od zawsze była przypasywana zapaską. Aktualny wygląd zapaski pojawił się dopiero w XX wieku. Wcześniej była ona o wiele szersza oraz długością równa kiecce. Nowsze zapaski są również zdobione naszyciem w połowie ich długości kilku rzędów aksamitki lub pasmanterii. Do zawiązywania zapaski służą kolorowe krajki z doszytymi na końcach pomponami. Aktualnie panuje zasada, zgodnie z którą kolor zapaski powinien kontrastować z kolorystyką kiecki. Pod kiecką znajduje się bielizna, koszula lniana lub bawełniana w nowszych wersjach stroju z kołnierzykiem i mankietami zdobionymi koronką szydełkową oraz wielobarwnym haftem krzyżykowym. Jako okrycie głowy jest charakterystyczna chusta z motywem kwiatowym nazywana salinówką. Historycznie, jeżeli salinówka stanowiła element stroju panny, były doczepiane do niej suche kwiatki lub ziele ruty. Obuwiem do stroju są trzewiki na obcasie. W dawnych czasach uważano, że im wyższa cholewka trzewików, tym są one bardziej eleganckie. Wtedy też znaczenie miała kolorystyka sznurowadeł. Czerwone, różowe, a nawet zielone były noszone przez panny i młode mężatki. Starsze kobiety natomiast miały sznurowadła w kolorze czarnym. Ja mam na sobie kilkurzędowe czerwone korale, natomiast historycznie, w zależności od zamożności, biżuterię stanowiły prawdziwe lub sztuczne korale i bursztyny, sztuczne perełki lub tak zwane dętki, czyli puste w środku paciorki szklane. Prezentowany przeze mnie strój pochodzi z regionu opoczyńskiego. Składa się z koszuli, lejbika, pasa, portek, butów, sukmany i nakrycia głowy. Koszula wykonana jest z lnianego samodziału. Jej charakterystycznym elementem jest napierśnik, zakrywający rozcięcie koszuli. Zarówno napierśnik, jak i rękawy zdobione są kolorowym haftem płaskim. Na koszulę zakładano lejbik, czyli kamizelę bez rękawów wykonanej z wełnianej pasiastej tkaniny. Jej charakterystycznym elementem jest kołnierzyk wwijany oraz dwie niewielkie kieszonki po bokach. Lejbik przewiązywano pasem tzw. siatkowym, długim, ręcznie tkanym, wykonanym z pasiastej tkaniny. Zamiast lejbika w chłodne dni noszono spancer wykonany z tego samego materiału co lejbik. Do odświętnego stroju mężczyźni zakładali portki z fałdami. Wykonywane one były z wzorzystego samodziału. Ich nogawki wkładano do butów wykonanych z czarnej skóry z cholewami. Okryciem wierzchnim była biała sukmana z charakterystycznym odcięciem w pasie. Zapinana była
za pomocą pętlic wykonanych z czarnego sznurka. Uzupełnieniem stroju było nakrycie głowy, które w regionie opoczyńskim przybierało różne formy. Noszono zarówno rogatywki, jak i maciejówki, szczególnie upodobane przez młodych mężczyzn podczas wesel, jak i kapelusze filcowe o różnych krojach. Prezentowany przeze mnie kapelusz to tak zwany świński ryjek, jeden z najbardziej rozpowszechnionych krojów kapeluszy w regionie opoczyńskim. Zarówno kapelusze, jak i maciejówki mężczyźni, idąc na wesele, przyzdabiali bukiecikiem kwiatów.